gdzie kupujemy garaż, bo ogólnie, nie wiem, ten garaż albo drugi garaż, znaczy to już będzie czwarty. Ja uważam, że gdzieś tu trzeba kupić ten garaż, bo tu jest dużo firm i jest mniejsza szansa, że pracownik że nie znajdzie pracy, że po prostu musimy zwiększyć szanse, żeby on znalazł tą pracę i uważam, że tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem i w przyszłości może jakieś szczepionki, na pewno tutaj będą dowożenia szczepionki. I teraz tak, szczepionki, nawet ja ich nie mogę jeszcze wozić, bo nie mam poziomu. Patrząc na aktualnie statystyki, przepraszam, gdzie tu są statystyki, gdzie ja tu wszedłem, statystyki, ostatnio mandat dostałem, jeżeli jesteście na bieżąco, to wiecie. Więc tak, gdzie tu są ogólnie statystyki i zdolności? Tak, na wożenie szczepionek potrzebujemy klasę 6. Toksyczne i zakaźne substancje, więc mogę to dodać następnym razem, ale teraz tak. Nie wiem, ile kosztuje naczepa, na pewno lodówa nie będzie tania. A nie jestem pewien, czy firankami, kurtynami można je przewozić, ale prawdopodobnie nie, bo to jest po prostu lodówa musi być. Może są jakieś inne naczepy, które umożliwią po prostu przewożenie, ale i tak 700 000, nie mam na to hajsu. Jedynie mógłbym szukać zleceń. Tak samo ze zwierzętami do przewożenia bydła, tak samo cysterna, ogólnie ADR, też są fajne stawki tam za kilometry, bo wydaje mi się, że to już się waha powyżej tam 40 euro za kilometr, więc to jest kasiorka dobra. No i co, może przejdziemy szybko, zobaczymy do dealerów ciężarówek, używanych ciężarówek, przepraszam, zobaczymy co tu ciekawego na rynku. DAF XF 105 Space, ładny jest. Podoba mi się kolor. Ten kolor mnie przyciąga, powiem wam. No i co tu następno? Ok, tu odpada, bo 2 gwiazdki. Ten jeszcze 4 gwiazdki. Tylko nie chcę tym jeździć. To nie dla mnie. Tutaj manik fajny. Oj, tu Scania. 442 000, 42 000 przebiegu. To bierzemy ją na flipa od razu. Nie ma bata. I patrzcie na to. 408 000 i 486 000. Patrzcie. 40 000 na plus jest 44. Pięknie kasiora wpływa. Więc teraz tak, dealerzy ciężarówek, używane ciężarówki, kupuję jakąś ciężarówkę 200 000 czy tam 250, 300, ja to szybko odrobię, ale 500 troszkę już dłużej, no ale ten Dafik jest tu piękny. Nie wiem, ile one nowe kosztują, bo ich nie widzę, więc muszę po prostu znaleźć Dafa i następny. Ale myślę, że tak, że po prostu kupimy jakąś używaną ciężaróweczkę, tak to 300 000 i jedziemy tutaj garaż kupować, bo to nie ma co, trzeba kupić ten garaż. Więc Manik albo Dafik. Dafik jest słabszy, 360, 480. No to co, no to jest tylko 50 000, to nie jest jakoś dużo pieniędzy. No bo tutaj nie chcę tym jeździć. Ja nie chcę tym jeździć, sami byście nie chcieli tym jeździć. No, no tak to jest, proszę Państwa. No albo tutaj 522, ale znowu na garaż będę długo zbierał, więc... Nie, muszę wiedzieć, ile one normalnie kosztują. Dobra, bierzemy tego mana. Nie ma co dalej gwiazdożyć, po prostu go bierzemy i jedziemy w trasę. Dobra. DW ma blachy, jakie tam? Przepraszam. DW 831 KL. Ładnie wygląda. No w środku taka bida, powiem wam. Od razu trzeba sobie ustawić tutaj miejscóweczkę. Ja uważam, że najlepiej tak. Tu może być tak. Trójeczkę troszeczkę wyżej. Tu chyba nic. 6. Można dać kierownicę troszkę niżej. A no tak, żebym widział te zegary tutaj. 7. Aha, żeby ją troszkę tak dać do mnie. Ok, myślę, że teraz będzie fantastycznie.
Widać zegary, to jest najważniejsze, więc jedziemy po prostu kupić teraz GPS-a. Nie, myślę, że będzie się fantastycznie dzieje. O, troszkę tam skrzypi, o jeszcze w Kimę możemy jechać. I patrzcie, bak jest pełny. Zarąbiście. A no jest tutaj pełny, widać go. Dobra, no w środku nie jest źle. Coś tam z tyłu chyba wyjeżdża. Ładnie wygląda, podoba mi się. Jak na taką ciężaróweczkę 220 000. Może ją oddamy pracownikowi. Ona zarobi na siebie. Nie ma co się oszukiwać. Ale my zaraz odrobimy to 220 000. Więc jak już kupimy garaż, ale nie wracamy do dziada. Będziemy już jeździć na naszym. A przede wszystkim, o właśnie, muszę pamiętać o kilometrach, bo ostatnio mandat wpadł niepotrzebnie. O, gdzie tu jest mój kierunkowskaz? Coś mi nie działał. Coś mi kierunkowskaz nie działał. A jeszcze zobaczymy, jak ją tu można naprawić. Oto jest pytanie. Serwis. O, 16%, 16, 12, kabina. Więc zalecenia serwisowe. Napraw wszystko. No co, nie mogę wymienić, mogę 470 koła. To jest po prostu nieopłacalne. No tutaj to już w ogóle. Dobra, wychodzimy. Tam chyba opony można było naprawić. 11% opony. Nie wiem, będziemy wymieniać. Skrzynia biegów 16. Podwozie. Zaraz zobaczymy, bo możliwe, że tutaj... Tu nawet nie patrzę. Oho, coś się zwiesiło. Oho, coś się tam zwiesiło. Dobra. Chciałbym zmniejszył kaba, dostałbym o 4000. O 200 000. Ja pierwszy, a tutaj minus 10. Nie, to my tego zostawiamy. Dobra, lecimy dalej. No tutaj 150 kolejne koszta, to po prostu minus 300. Aha, tu mam 14, a bo to słabszy. Dobra, tam nie ma co. Tu 24 000, trzeba tylko zapłacić, więc wymienimy, już będzie lepiej działać. Skrzynia biegów. Następnie tutaj malowania. To nie chodzi o malowanie, tak? Tylko oponki. No oponki, dobra, tutaj te modowane nie będziemy brać, tylko weźmiemy jakieś dobre Michelinki, które pojeżdżą przez następne lata. Myślę, że te 3D XZ. O, tutaj pięknie 33 i one następne też. Ile one kosztują? O kurde, nie, wracamy. Ile one kosztują do tyłu? 23 000. Ja pieprzę. 40 000 za set opon. Dobra, ogólnie do zapłaty będę miał tam 20 coś, 33. Dobra, myślę, że będzie luks. Tutaj z tym wszystkim. No i co, no zatwierdzamy. Troszkę wydaliśmy kasiory. Ale, o nie. I o czym zapomnieliśmy? O czym zapomnieliśmy? O to właśnie chodzi. A, jeszcze trzeba cofnąć. Najważniejsze, zapomnieliśmy o GPS-ie. A, tak właśnie człowiek myśli czasem, że kurde no. Dobra, czy ja tu potrzebuję, nie potrzebuję tego streama. Dobra, coś mi internet muli. Właśnie miałem robić te live'y. Tam niech sobie będzie. Tu jakieś pierdółki, 23 zł. Ile to kosztuje? 4. Sam ten GPS kosztował, to jest po prostu scam. Dobra, odpalamy. No i co? I szukamy jakiejś tutaj oferty pracy. A, jeszcze muszę w Kimę jechać. Dobra, wycofamy sobie fajniutko. Zobaczymy, jak tutaj będzie po lustereczkach, więc sobie zrobimy jakąś
Posłuchamy, jak troszeczkę chodzi. Pięknie. No dobrze burczy, fajnie burczy. Dobra, popatrzymy sobie na nią tutaj fajnie. Jest śliczna. Myślę, że zarobi na nas. Dużo kasy zarobi. No i co, nockę chyba będziemy robić? Pewnie, robimy nockę. Patrzcie, pracownicy 7000. Kolejny pracownik, no i w pizdu. Minus 4700. A kolejny przychód 2400. No i co, ja nie jestem zadowolony z was. Lipa trochę. No i tu pięknie. 19800. Takich ludzi nam trzeba w firmie. Takich ludzi właśnie. I przychód kolejny 3000 zł. Ile wy tej kasy przynosicie? Patrzcie, kolejny przychód 6500. Ile oni jeżdżą? Jeszcze ktoś będzie. Przychód 5600. Przecież oni teraz przynieśli tyle kasy, że to jest po prostu no wow. Dobra, Wrocław. Wrocław i szukamy Niemcy. Jedziemy na Niemcy, proszę państwa. Nic tu nie ma na Niemcy? Rostok, nie, tamto nie. Norymberga. Dobra, myślę, że tak, że skoczymy tutaj na Norymbergę. Akurat żywe świnie, dobry hajsik wpadnie. Bo co tu jeszcze na Niemcy leci? DK, Kolonia. Patrzcie, do Kolonii, to by było fantastycznie tam podjechać. Ale myślę, że jeszcze fajnie jakbyśmy zarobili troszkę więcej kasy. Więc podjeżdżamy. Norymberga, 458 km. Zobaczymy, jak się sprawuje ta nasza piękność. Zobaczymy, jak ona tam poleci. Zobaczcie, dlaczego ona ma ten licznik taki czerwony? Czy to normalne? Czy ona po prostu jest zepsuta? Jeszcze 40 km muszę jechać po te bydło. Po te żywe świnie. Ja pieprzę. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Ale ona się zbiera. Patrz, jak ona leci. Jest po prostu... Takiej maszyny nam było trzeba. A teraz tak, rozkminiając... byłem blisko mandaciku. Teraz tak, rozkminiając, proszę państwa, naczepy i szczepionki. Fajnie by było szczepionki, fajnie by było powozić ADR-a, ale minus jest taki, że no tak, nie mamy ADR-a wbitego, bo ADR musi być 6, a następnie naczepa lodóweczka. Jak widzieliśmy wcześniej, lodówki są bardzo drogie. Zamykam tą szybę. Tak, zamykamy tą szybę, bo ona troszkę głośno chodzi. Więc musimy na razie jeszcze troszkę odłożyć kasiory, aby następnie pozwolić sobie na następnie jakieś kolejne naczepy, bo nie jestem pewien, czy można wozić szczepionki jakimiś innymi naczepami, bo wiem, że można lodówą, ale nie jestem pewien, czy jeszcze jakąś nam naczepą tam można było ją przywozić. No to i tak muszę liczyć 400-600 tysięcy na naczepę, bo nawet jak kupię zwykłą naczepę i chciałbym ją przerobić na lodówę, no to co? No to też wszystko kosztuje, tak? Ile jeszcze? 36 km do przejechania? Ale wolno lecą te kilometry, no po prostu masakra. Dobra, ale przewieziemy fajny zestaw. Zobaczymy, jak polecimy tutaj z tymi świnkami. Myślę ogólnie, że fotel mam dobrze ustawiony, bo widzę tutaj zegary, co jest najważniejsze. Kierownicę też. Mógłbym jeszcze troszeczkę niżej, ale już jest git. O, muszę się troszkę napić, bo mi przesło. Musimy napisać w komentarzu, jakie napoje najczęściej pijecie podczas jazdy. Woda, cola, monstery, jakieś inne energole. W alkoholu to nie wolno. Ale ją ciągnie, patrzcie, ona by się tu bujnęła do 90. Ona by tu poleciała. O, tam ciągnie zestaw, jedzie gdzieś, gdzie to jedzie?
O kurde, zapomniałem, że to nie live. Ups. O, na Trackers MP tak można sobie mapkę otworzyć. Jak tam długie? A, no dobrze, świecą. Najważniejsze, że jest GPS. No i co, uda mi się ją tutaj pyknąć? Na ciągłej? Ale ryzykujemy, ale ryzykujemy. A, dobrze, dobrze, dobre to było. Na ciągłej, tutaj nikt nie patrzył, to można było. No i pięknie, tutaj wjeżdżamy teraz na farmę. Unilever, brytyjska firma. O, to światła długie ma. Nawet widać tam. Ale tak w nocy, no, manik. Dobrze wygląda. Zrobi robotę. Najważniejsze, żeby odkuć na nim 300 000 złotych. Jak na nim odkujemy 300 000, o jak trzęsie. Jak odkujemy na niej 300 000, to już będzie po prostu fantastycznie, bo kasa wróci na konto, a następnie będziemy mieli możliwość na większe ruchy. I tutaj pięknie spod Wrocławia świnki weźmiemy. O, jeszcze muszę podkręcić, podkręcaj. To jest 480, jest troszkę mocniejsza. Czy żałuję, że sprzedałem tamtą skanię? Nie żałuję. 40 000 na plus. Mamy więcej kasy, co pozwoli nam na kolejne flipy. Dobra, troszkę tak lichowato podjechałem. Dobra. Podpinamy, no i ciągniemy. Gdzie to? Norymberga chyba. Ile tutaj mamy ton? Najważniejsze, żeby sprawdzić. Żywe świnie 10 ton, proszę Państwa. Przecież to poleci. Tutaj 480, to będzie lecieć ostro. A się będzie kurzyć, tak jak teraz. Pięknie. Patrzcie, tak się będzie kurzyć. Tak lecimy z tymi świniami. Mam nadzieję, że im tam nic nie będzie, ale o, już mniejsza z tym. Kręcimy tutaj na lewo. No, troszkę jest ruch, jak na noc. Troszkę tych zestawów tutaj leci, osobóweczek też. Jadą gdzieś tam. Na Niemcy wszyscy jadą, na Niemcy, a gdzie? No jedź pan tą lawetą. Gdzie oni mogą jechać? Tylko na Niemcy. Tylko dlaczego mam czerwony ten zegar? Czy on nie powinien być brązowy? Czy on nie powinien być brązowy ten zegar? A, odwiedź serwis. Aha, to dlatego. Aha, dobra. Jedziemy na serwis. Na bank. O, to już pojechali na serwis. Już byliśmy. No, przyhamował. Przyhamowałem jak dziad. Dobra, tutaj tak naprawdę jesteśmy niedaleko niemieckiej granicy. Więc sobie szybko pykniemy, popatrzymy na mapę. Szkoda, że nie można dalszej tej mapy zrobić. Ale tak, tu sobie już pykniemy fajnie 70. Dojedziemy do granicy. I będziemy tam odbijać powoli na Norymbergę. A następnie z Norymbergi polecimy na Kolonię. A wy napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tym, żeby kupić w Duisburgu, w Dortmundzie i w Kolonii garaże kolejne. Myślałem o Gdańsku, ale problem jest taki, że tam jest port, nawet ktoś z was napisał w komentarzu, że to jest miasto portowe i kierowcy będą tracić czas na jeżdżenie, znaczy no poprzez trasy na promach i tak dalej. Będą tracić dużo czasu na promie, a w tym czasie oni mogą zarabiać, a zwłaszcza na przykład właśnie tam na Niemczech jest najlepszy ten teren, tylko dlatego, że no patrząc na to, że
dużo jest tych wszystkich zakładów. Tam jest chyba, nie wiem, z 20 czy 30 zakładów, które są naprawdę blisko siebie. Więc jest bardzo duża szansa, że ci pracownicy, którzy tam będą się rozwijać, będą mieli większe po prostu możliwości na znalezienie pracy. I to jest dla nas najważniejsze, żeby oni zarabiali więcej kasy. Co następnie mi też przychodzi do głowy? Przychodzi mi plan, aby ci pracownicy, których aktualnie mam tam w Poznaniu, bo oni już mają wyższe poziomy, przenieść ich do Niemczech. Nie wiem, czy oni się zgodzą, ale mnie to nie obchodzi. Oni lecą na Niemcy. Będą przeniesieni, ciężaróweczki też będą mieli przeniesione i ja chcę widzieć, że oni mi tam kasę robią. Euro mają wpadać na konto, więc co myślicie o tym? Napiszcie mi w komentarzu. Będę chciał sobie poczytać, bo bardzo no, wkręcam się w tą grę i chciałbym jak najlepiej to wszystko rozwinąć, więc ile tu? 50? Co wy? Przecież znaku nie było. Tu roboty drogowe po nocach, pod Wrocławiem to zawsze. Pod Wrocławiem to zawsze. Aha, bo ja chyba tam mam tempomat zepsuty i dlatego mi się tutaj świeci, więc tak naprawdę czy ten tempomat mi jest potrzebny? Chyba nie. O ile to jest od tempomatu. Dobra, mniejsza z tym, po prostu jedziemy. Zobaczymy pod Norymbergą. Jeżeli się nic nie będzie psuło, to będzie fantastycznie. O, gdzie pan tu wyjeżdżasz? O, by mnie przyhaczył lustereczkiem. Co ty? O, tu podkręcamy. Patrz jak pod górkę leci. Ten manik, 300 000 na niego zostało poświęcone. Tak naprawdę z kredytem mam jeszcze do wzięcia 320 000, więc mamy 1 000 000 złotych do wzięcia, więc to jest naprawdę spoko. Rozwój poszedł pełną parą. Czy ja tam czegoś nie sprzedałem od tej ciężarówki? O, to jest pytanie, bo coś za dużo jest tych pieniędzy. Coś jest nie tak. Coś mi się tu nie podoba. Kurczę, będę musiał obejrzeć następnym razem, czy... Znaczy na koniec tej trasy sprawdzić, co jest nie tak, że mamy za dużo tych pieniędzy. Nie wiem, czy te opony kosztowały te 40 000, czy nie? Dobra, 8. Dobra, mniejsza z tym. Więc tak, następnie, jeżeli pracowników tam przeniosę, to oni na pewno zarobią tam więcej pieniędzy niż zarobią. Co tu lecą? A, my mamy pierwszeństwo. Więc na pewno więcej zarobią w tamtych rejonach. Plus, jeżeli ustawię pracowników, żeby szli w kierunku drogocennych, no właśnie, drogocennych skilli, a następnie w ADR-a to jest wyższe prawdopodobieństwo, że znajdą jakąś naczepę ze szczepionkami. Nawet bez swojej własnej, ale ja jedynie mogę tylko zwiększyć to. Mogę tylko po prostu zwiększyć, a na ADR-ach ogólnie jak ustawię ADR-y, to jest plus taki, że mogą znaleźć szczepionki albo jeszcze inne jakieś cysterny i tak dalej, które i tak naprawdę dają fajnie zarobić, bo patrząc na koszty za kilometrówkę, no to wtedy jest przychód na przykład, nie wiem, tam te 40, no co ja tutaj tak zwolniłem, tam jest jakieś te 40-50 euro, więc nie wiem, czy aktualnie wykręcimy 200 zł, ale nawet jakby to było 150 za kilometrówkę, no to niech tam robią te kilometry, bo naprawdę będzie duży dochód do firmy. No i tutaj już ogólnie uważam, że jesteśmy w zarąbistym miejscu aktualnie, że co tu taki ruch? Wjeżdżają Niemcy. Ale się tu ruch zrobił.
O, tutaj mi dalej pokazuje. Odwiedź serwis. Myślałem, że na Niemczech już nie będzie pokazywać, ale dalej pokazuje. Nie wiem, bo ciężarówki się obawiałem, bo jak już są za granicą, no to wszystko drogie, tak? A u Niemca naprawy najdroższe podobno. No i jeszcze w Szwajcarii. No tutaj sobie spokojniutko dojedziemy, podkręcimy te kilometry. 500 wpadnie, to jest właśnie najważniejsze. Kasiorka też dobra wpadnie, o tam chyba 70 tysięcy czy 50, jakoś tak. Żywe bydło też można właśnie fajnie zarobić, więc to już jest po prostu fantastyczne na rozwój firmy. No i też jedziemy w nowe miejsce. Nowe miejsce tutaj Niemcy, ogólnie tam niedaleko już tego Beneluxu. Fajnie, jak oni to w przyszłości już wypuszczą. Nie wiem, czy wypuszczą nowe DLC, ale jest w planach naprawa Beneluxu. Nie naprawa, a rework. No to naprawa, może niech będzie. No i pięknie, dzień się zaczyna. Ile tam paliwko? Ostatnio płaciłem prawie 9 zł na Włoszech za paliwo. Wyobraźcie to sobie, prawie 9 zł za litr. Tu jaka stacja? Esso. O, w Anglii też są takie. Na Wielką Brytanię na razie nie będziemy uderzać, bo tam psy dupą szczekają. Nie oszukujmy się, tam się nie fajnie jeździ. Będziemy uderzać Niemcy, Francja, Portugalia, następnie Grecja, znaczy Włochy, Grecja, tam Czarnogóra, co tam jeszcze, Węgry i kierunek Turcja. Tam są najprzyjemniejsze drogi. No i następnie do góry pojeździmy też. Może, co mam nadzieję, że we wrześniu zobaczymy Nordic Horizons. Byłoby fantastycznie, bo wydaje mi się, że mogą nas zaskoczyć i zobaczymy właśnie na początku września Nordic Horizons plus jakieś promocje. Back to School czy coś takiego może być. Albo autobusy, ale w autobusy to by było naprawdę fajne. Ciekaw jestem jak oni właśnie rozmyślą, jak oni zrobią to. Patrzcie, przychód 4425 zł, pięknie. Jak oni rozwiną to, że będzie można robić jakieś fajne misje tymi autobusami. Tego jestem najbardziej ciekaw. Jestem tego ciekaw, bo te trasy 800, 1000 tam kilometrów to będą pękać. Czy to ciężarówką, czy to autobusem. Ważne, żeby kasa wpadała. Ale teraz się zastanawiam, czy będę mógł kupić autobus i dać pracownikowi, który będzie na nim zarabiał. To jest też interesujące. Czy będę mógł kupić autobus i dać pracownikowi. Jak nie, to ja sobie sam dorobię na tym autobusie, a nawet będę chciał pojeździć autobusem. Pozostawiać ludzi tam w jakichś miastach i tak dalej, pozwiedzać te miasta. To też będzie cudowne. I też fajnie, gdyby robili na przykład takie zlecenia tutaj, tak jak, takie bardziej realistyczne zlecenia. Chodzi mi o to, że tak jak w niektórych firmach po prostu przyjeżdżają odebrać palety i na przykład biorą 10 różnych palet i często jest tak, że te 10 różnych palet muszą rozwieźć do na przykład tam 4 miejsc, bo to wszystko spedytor bukuje. I gdyby takie coś do ETS-a dodali, to by dodało też fajnego takiej realistycznej nutki, która no fajnie, dodałaby naprawdę fajnej takiej po prostu jazdy. Chciałoby się jeździć i następnie byłoby trzeba jeszcze
ułożyć tą mapę. Albo gdyby ta mapa się automatycznie układała, to też by było spoko. Ale lepiej by było, gdybyśmy musieli sami to ułożyć, ale to już jest za daleko. No, przepraszam, za dużo mówię. A wy pamiętajcie, jeżeli wam się podoba content, to bardzo zachęcam do zasubskrybowania kanału, do zostawienia łapeczki w górę. No i co? I lecimy teraz po 500 subskrybentów. 200 przebite, to najważniejsze. I Milka tu nam wyjeżdża. Ale pan tu z Kanią już nie leci. Oj, fotoradary, widać. Merni rychlosti. Bo my w Czechach jesteśmy. Myślałem, że my na Niemcy wjechaliśmy wcześniej. Nie wiem, co mi się porąbało. Dobra. Jesteśmy tu. Więc lepiej, nawet lepiej, bo te Niemcy to ciągną się zawsze. A te nowe autostrady, jak tam porobili ostatnio, robiłem sobie traskę na Trackers MP. Jechaliśmy Calais, Warszawa, 1400 km, bo też obskoczyliśmy na Lille, następnie odbiliśmy na Kolonię, tylko dlatego, żeby ominąć tych korków, które tam były, bo te korki, no to jest po prostu masakra. O, tu kamperowi zajechałem troszeczkę i nie chcieliśmy marnować czasu. I tak jechaliśmy prawie 1,5 godziny. A filmik będzie na kanale, więc nazwa już jest, więc po prostu tu nawet nie muszę włączyć już. Więc jeżeli chcecie dołączyć do Trackers MP, to pamiętajcie, aby wejść na Discorda i tam możemy się ustawić na jakieś trasy, pojeździć. Wiecie, zawsze raźniej będzie w grupie. Jak nie na Trackers MP, to też możemy na normalnym ETS-ie pojeździć w konwoju do 8 osób, więc tylko napiszcie, jakie macie DLC, to następnie możemy się dogadać, w którym kierunku jedziemy, no żeby każdy mógł jechać, tak? No i też jestem ciekaw tego nowego DLC. Czemu Islandia, a nie Irlandia? To jest pytanie. No i Niemcy, dlaczego 80, a nie 90 na godzinę? Dlaczego 80? Jesteśmy tu na Niemczech, czy nie jesteśmy? Gdzie jest ta mapa? O nie, to Czesi, przepraszam. Dlaczego w Czechach jest 80, a nie 90? No ale się sprawuje, nie psuje się, nie było jeszcze żadnych awarii, nie wyłączył się. Więc no ten manik naprawdę fantastyczny, proszę Państwa, fantastyczny. Tam niektóre części mu powymieniamy, kupimy jakieś słabsze, lepsze, tam za grosze, ale najpierw ja chcę moje 300 000 złotych na konto. To tak nie może być. Znaczy, bo nie, kredytu nie było. To on nas kosztował 320 000. A nie, bo pracownicy już zarobili. O ja pieprzę, ale mi się pieprzło już. Dobra, mniejsza z tym, bo pracownicy już z 50 000 zarobili. No i tu już wjeżdżamy na przyjemne drogi. No tutaj już jakoś te dwa pasy wyglądają. Jeżeli by Was interesowało, dlaczego mi się tak wczytują niektóre ciężarówki i tak dalej, bo one są... A dlatego się długo wczytują, bo są ustawione daleko w modach, bo według mnie mody na grafikę powinny być pierwsze, na reklamy, no i na te ciężarówki przepchnę je któregoś dnia, żeby to lepiej wyglądało. A jak nie, to mogę podkręcić w karcie graficznej, że na przykład z wyprzedzeniem tam 10-sekundowym, że jak już je będę widział, to że one już się będą wczytywać. Ło, byśmy tu pojechali. O, byśmy pojechali. Pięknie, gdzie tam jadą? Tam gdzieś jadą. Perypiczki, czy jak oni się tam nazywają. O, co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Tam nie wolno.
Opa. Te lustereczka trzeba, zawsze w lustereczka patrzymy. Nie można bez lustereczek jeździć, bo po to one są, żeby było bezpiecznie. Ile oni mi tu płacą za tą dostawę? 45 000. Co ja wziąłem? Mogłem już na tą kolonię wziąć. Kurde. No ale tam chyba było 700 km za 70 000, a tu jest 500 za 44. Nie, bo tu jest no... 100 za kilometr chyba jakoś wychodzi. No jakoś tak. Ale już niedaleko, pięknie, 150 jeszcze kilometrów. Fajnie, dnióweczka będzie zrobiona. O, proszę Państwa, ale bym mu wyjechał. Dnióweczka będzie fajnie zrobiona. Kasiorka wpadnie od pracowników. Na końcu zobaczymy ich statystyki, bo interesuje mnie, skąd oni tyle kasy przywieźli. Tam od jednego pracownika wpadło 20 000 złotych ponad. To są po prostu no, kolosalne pieniądze. Ale oni jeszcze będą niedługo dniówki po 150 wykręcać. To już w ogóle będzie, to już będzie kasa, a kasa. Będzie coś pięknego po prostu. Więc będzie trzeba tutaj podkręcić wszystko. A przede wszystkim podkręcimy przychody, jak przeniesiemy tych pracowników. Ale aktualnie, tak jak ten Manik, dobrze zainwestowany. Mam nadzieję, że będę mógł go oddać bez kolejnych napraw pracownikowi. On już go chyba sobie tam sam podreperuje. A jak nie, to mogę jeszcze 100 w niego wrzucić za jakiś czas. Ale ja też chcę mieć jakąś ciężarówkę. Już nie będę jeździł u dziada. Jedynie jakąś naczepę podpinamy i lecimy z jakimś towarem. No chyba, żeby się udało jakąś tańszą cysternę kupić, no to wtedy można jakiegoś tam ADR-ka podciągnąć, tak? Dobra, tu hamujemy, 80, 60, jeszcze można troszkę podciągnąć. I tu jest znak. Dobra, nie było prędkości. Gdzie my tu wjeżdżamy? Niemcy. O, 80. No i na Niemczech też. 50, 100, 130, ale 130 dla kogo? Dla osobówek. A my na ciężarówkach ile? 80 możemy jechać. Chyba sporąbało. To jest po prostu niefajne. Niefajne. Mogło być lepiej. No ale on tutaj fajnie mruczy, tak? Powiem wam, że naprawdę dobry zakup zrobiłem. Ten dafik był piękny, ale jeszcze pojeździmy takim dafikiem. Zobaczycie. Pobrykamy. I tu już Niemcy. Zobaczcie jaki luksus na drogach. Żeby to w realu tak wyglądało. Tu pola. Tam pola. Łops, łops. Dawaj, prawo. Ładnie to wszystko to wygląda. Ło, mi ścięło, za daleko oddaliłem. Dobra, jedziemy. Już tam nic nie kręcimy. Nie wiem, któryś mod to oddala. Nie pamiętam który. Ale fajnie jest tak czasem oddalić. Tylko najlepiej nie jechać, tylko w miejscu stać. Ok, my na Norymbergę jeszcze prosto. Ale tutaj już te zjazdy, przyjemne są te znaki, to wszystko już widać, że było tutaj to naprawiane, wymieniali wszystko i naprawdę fajnie to wygląda, a też co mnie zastanawiało, dlaczego oni się tak skupili tutaj na Brukseli i Niemczech. Może dlatego, że dodadzą samochody jakieś niemieckie i postawili warunek, że jeżeli te drogi naprawdę będą odświeżone, będą fajnie wyglądać, no to wtedy co? Pozwolimy wam jeździć Mietkami, BM-kami i tak dalej. A jakby zrobili taki pakiet Volkswagena albo jakichś innych samochodów, to by było po prostu no coś pięknego.
Ale to jest tylko moja teoria, bo oni za bardzo się tutaj skupiają na zrobieniu tego wszystkiego. No zobaczcie, jak tutaj te zjazdy to wszystko wyglądają. To już po prostu, no, kwestia chyba czasu. Aż zobaczymy, czym nas zaskoczą. Nürnberg, Stuttgart. No i tak, albo nie wykluczam Norymbergi. Musiałbym zobaczyć, jakie tutaj są firmy. I następnie, jeżeli jest tutaj dużo firm w okolicy, to tu też można garaż postawić. Tylko wydaje mi się, że tu nie będzie jakoś dużo tych firm. Więc lepiej po prostu będzie od razu uciekać do góry. Zarobimy tam kolejne 50 000 za trasę. O, tak. Ło, ale daleko zjechałem. Ale dobra, już zostajemy tu na prawym, nie ma co. Ło, panie, już ci tu odjeżdżam. Ło. O, jeszcze Iveco by mi w dupę wjechało. No tam jakiś Nokian opony wiedzie. Tak pięknie, tu już zjeżdżamy Norymberga bliziutko. Tu moja Norymberga. Pięknie, podjedziemy tutaj. Jedziemy. Ale leci. O, tutaj Kasiora też. Na takiej naczepie to oni tutaj kokosy duże kręcą. Dobra, nie wpuścisz mnie. A, wpuścił mnie. Bo mu zajechałem. Ale musiałem, nie było wyjścia. Nie chciał mnie wpuścić. To trzeba się wepchnąć. Lu1. Tu kręcimy na lewo. A ja tu już byłem kiedyś. O, tutaj tak w miarę to wszystko wygląda. Powiem wam tak, że jak na pierwsze nie no 500, bo 40 km było trzeba dojechać, to Manik naprawdę zrobił dobrą robotę. Ani razu się nie wyłączył. Dobra inwestycja. A jeszcze teraz tak naprawdę... Ło, żebym wyhamował. A teraz tak naprawdę jeszcze już jedną, no prawie 1/6 inwestycji zwróci, więc to też już jest super. Wiecie, tu wjedzie ADR-ek, cysterny jakieś. I tu pito spada duży. Müller naczepa. No i się zgadza, Kasiora. Dobra, idziemy tu. O, muszę zjechać już tu na lewy. Tutaj DHL-a mamy w okolicy. Tutaj jeszcze jakieś inne firmy są. Tam jakiś port był taki mniejszy. Tak myślałem, bym przeskoczył na tym czerwonym. Byłbym z 2000 euro. Tam nie są jakieś te firmy. Tam był DHL. Są tam, tak, jakieś kruszywa czy coś chyba można stamtąd wziąć. Więc no to patelniami najlepiej tam podjechać. Co, jedziemy. Tam to patelniami można wziąć. Ups. Dobra, zamykamy. Bo za głośna jest bestia. Ale tak troszeczkę ją słychać. Jak na tyle kilometrów nabite, to dobrze się sprawuje. A tutaj to naprawi się kiedyś. Wiedziałem. Ja to mam pecha dla tych czerwonych i patrzcie, kto tu stoi. Stoją tam skurczybyki. Dobra, możemy sobie szybę otworzyć. O, tu jakieś kontenery, tam jakiś port jest, przerzucają. Widać, że tu kasa jest. Jest tu kasa w Norymberdze. To bardzo dobrze.
Dobra, dzięki ziom. Dzięki leszczu. Dobra, jedziemy. Wpuścił mnie, nawet nie wiem dlaczego on mnie wpuścił. Czasem ta gra jest właśnie pyknięta. Co to są tam za miejsce do spania? A, bo to jest gdzieś tam przy autostradzie dalej. Okej, dobra, czaję bazę. My tam prosto chyba nie możemy jechać. Czy możemy? A, bo to jest taki objazd. O, teraz tam widać te zjazdy. Okej, dobra. Gdzie wy tu te zwierzęta chcecie? Jak tu nie ma nic... A, będziecie mleko! Nie, bo to świnie wieziemy. To na Lidla będzie szło, mięcho. Oho. Nieładnie. Co? Szybę trzeba ponownie otworzyć. Jeszcze podciągniemy troszkę do przodu. Podgryziemy wam te świnki, spokojnie, spokojnie. Ale tak jak patrząc na tonaż, na tą ciężaróweczkę, no to spoko, 10 ton, fajnie, przyjemnie. Ale jakbyśmy ją już dopchali, ja tu jadę. Ale jakbyśmy ją tak dopchali 25 ton, to wtedy byśmy poczuli czacze. Ona by poczuła bolca na plecach. Dobra, kręcimy, proszę Państwa. Zimny łokieć, te świnki to tam takie sztuczne bardzo. O, tutaj nic nie walniemy, najważniejsze. Oj, żeśmy za bardzo podkręcili. Ale to już mały, drobny szczegół, jak to się mówi. Kasiorka i tak dobra wpadnie do firmy, to najważniejsze. Nie pamiętam kiedy tak prosto do beju stanąłem. Ładnie, bardzo ładnie, trening, czyli mistrza. Są wrocławskie blachy, tutaj no ładnie wyglądają, ładnie, ale LDZ to LDZ. Oho. Kontenerki, Lidl, Milka, no to będzie po świnkach. Dobra. Odpinamy, bierzemy kasiorkę, niedługo w kimono można iść, więc fantastycznie. Znowu jakaś kasa od pracowników padła. Jak tam rezultat? Jest kolejny poziom. Pięknie. 45 822. No i co? I myślę, że tutaj byśmy docisnęli tego Adera. To był nie ten, trójka, czwórka, no i chyba szóstki nie mogę dać. Ósemka. Jest szóstka. Ok, to mogę dać szóstkę i zobaczymy, czy będą jakieś szczepionki. Bo i tak na razie tutaj już trasy można robić 1100, 1500. To już kolejny poziom. Jak zrobię kolejną 1100, to już kolejny poziom wpadnie, więc to już po prostu będzie z górki. Dobra, zastosujemy. No i tak, gdzie tu są pracownicy? Zarządzanie kierowcami. Jaki tutaj jest przychód od nich? Bardzo mnie to interesuje. Poznań, res ekonomii 64,5 tysiąca. No to skromnie, mało. Ostatnio było 65. Więc no tutaj cieniutko. A co tam można ciekawego kupić? O, tutaj już nic, lipa. Dobra, więc tym razem nie poflipujemy, ale zobaczymy, ile jest warta ta moja ciężarówka teraz. 200, ile? Co to się odwaliło? Dalej ma 3 gwiazdki. Więc tak naprawdę tą stówkę, co w nią włożyłem, to nic nie pomogło.
ale najważniejsze, że status nie jest czerwony i będzie można oddać pracownikowi. On już sobie poradzi, a my sobie kupimy nową. Ok, mam nadzieję, że Wam się podobało, więc pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę i piszcie mi w komentarzach pomysły, gdzie kupujemy garaż, gdzie kupujemy, bo tu myślę, że będzie najlepsze miejsce. Tu Kolonia albo Düsseldorf będzie najlepszym rozwiązaniem. I zobaczcie, tu są firmy, tutaj i tu są też inne firmy. I tu już kasa się kręci, a drugi garaż, który bym myślał, no to albo Paryż, albo może nawet Milan. Tylko że jak tutaj jest wszystko znowu, nie, tu jest lipa, tu jest Milan, Mediolan, przepraszam, albo tutaj w Mediolanie. Tylko że no, jak wygląda Madryt? No tutaj też jest dużo tych firm, więc tak naprawdę raz, 2, 3, 4, a nie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bo tu jeszcze Iveco, 12, 13. Owszem, stąd do tego miejsca jest 80 km, ale może zarobić kasę i jest więcej możliwości i jest, więc pewnie Madryt będzie kolejny, ale to już jest. Możecie mi napisać w komentarzach pomysły.